Wiedzcie, panowie, kto nie ruszy dziś, tam, gdzie Bóg poniósł śmierć i zmartwychwstał, kogo zamorski nie ozdobi krzyż, tego zapewne też ominie raj. Czyja więc litość w kim jest nieuboga? Niechaj rusza, żeby pomścić Boga, oswobodzić Jego ojczysty kraj. Gnuśnych i podłych dostanie tu ćma, tych nie obchodzą ni honor, ni Bóg. Mówią, cóż pocznie tu małżonka ma, gdzieżbym przyjaciół mych opuścić mógł. Takich szaleństwo zupełne ośmiela. Wszak jednego mamy tu przyjaciela, który za nas krzyż na Golgotę wlókł. Osiemnastego listopada 1095 roku rozpoczął się synod w Clermont. Omawiano na nim sprawę opłat za pogrzeby oraz poszczenie w czasie Wielkiego Postu. Na koniec obrad papież Urban II ogłosił, że 27 listopada wygłosi specjalne oświadczenie. Wielkie tłumy ciekawskich ludzi zgromadziły się na przedpolach Clermont. Wtedy papież wygłosił bardzo poruszające przemówienie, w którym przedstawił sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej i to, jak muzułmanie się nad nimi znęcają. Po tym Urban II powiedział, że jedynie chrześcijanie z Zachodu mogą pomóc swoim braciom ze Wschodu oraz uwolnić grób Chrystusa w Jerozolimie z rąk bezbożnych muzułman. Gdy papież skończył, zgromadzony tłum zaczął krzyczeć "Dile Volt", czyli Bóg tak chce, i wszyscy oznajmili, że wyruszą na krucjatę. Podczas gdy rycerstwo europejskie się zbierało, w stronę Bliskiego Wschodu wyruszyła fala chłopów, mieszczan i rzezimieszków. Ta krucjata dowodzona przez Piotra Pustelnika, nazywanego także eremitą, oraz Waltera Bezmiecza. Krucjata ta otrzymała miano ludowej. Wzięło w niej udział około 40 000 ludzi i tylko nieliczni wrócili z niej żywi. Gdy 6 sierpnia 1096 roku zostali przeprawieni przez Bosfor, postanowili nie czekać na rycerstwo i ruszyli pod Nikeę. Turcy rozgromili ich w okolicy miasta, zostawiając przy życiu tylko tych, którzy postanowili przejść na islam. Przejdźmy teraz do przedstawienia dowódców pierwszej krucjaty. Ademar de Monteil, biskup Lepuy, był głównodowodzącym. Gottfried z Bouillon, książę Lotaryngii, został później pierwszym królem jerozolimskim. Baldwin z Boulogne, książę Lotaryngii i brat Gottfrieda. Hugon de Vermandois, brat króla Francji. Raimund, hrabia Tuluzy. Bohemund i jego siostrzeniec Tancred pochodzili z Tarentu. Byli potężnymi i walecznymi Normanami. Od grudnia 1096 roku do kwietnia 1097 roku siły rycerskiej krucjaty zbierały się obok Konstantynopola. Zgromadzono około 100 000 ludzi. Każdy z dowódców musiał złożyć przysięgę cesarzowi Bizancjum, Aleksemu II, że ziemie, które zostaną zdobyte, zostaną przekazane cesarstwu.
Wodzowie, chcąc nie chcąc, musieli się zgodzić na złożenie przysięgi, gdyż tylko w taki sposób mogli zostać przeprawieni na drugą stronę Bosforu. W maju 1097 roku krzyżowcy przystąpili do oblężenia Nikei, twierdzy sułtana Kilic Arslana, który, myśląc, że kolejna fala chrześcijan będzie taka sama jak poprzednia, wyruszył z armią na podbój sąsiednich sułtanatów. Gdy doszły do niego wieści, że armia krzyżowców jest dobrze wyszkolona i waleczna, wysłał odsiecz oblężonym. Odsiecz ta została rozbita, a głowy pokonanych wystrzelono z katapult do miasta, aby obniżyć morale. Poddanie miasta odbyło się za plecami krzyżowców. Sułtan oddał miasto cesarzowi, a gdy rano rycerze się obudzili, zobaczyli sztandary bizantyjskie powiewające nad miastem, gdyż przejęcie miasta odbyło się w nocy. Zdenerwowani tą zdradą krzyżowcy wyruszyli w dalszą podróż. Lecz 1 lipca 1097 roku Bohemund został zaatakowany przez armię Kilic Arslana. Mimo początkowej przewagi, Turcy zostali rozbici przez niespodziewaną odsiecz Gottfryda i Rajmunda. Po miesięcznej przyprawie przez pustynię udało się krzyżowcom dotrzeć do Ikonium, które było istną oazą wśród piasków. Po uzupełnieniu zapasów ruszyli dalej i pod Herakleą stoczyli zwycięską bitwę z Turkami. Wtedy Baldwin oddzielił się od głównej armii i ruszył w stronę Edessy. Został przywitany jako zbawca od Turków, a gdy władca Edessy zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, został hrabią Edessy, a miało to miejsce w marcu 1098 roku. Natomiast główne siły wyruszyły na Antiochię, pod którą dotarli w październiku 1097 roku. Oblężenie trwało do 2 czerwca 1098 roku, czyli 9 miesięcy. Miasto zdobyto poprzez zdradę Ormianina Firuza, który zostawił otwarte okno wieży 2 czy tam 3 sióstr, zależy gdzie przeczytamy o tym wydarzeniu. Żołnierze Bohemunda wdarli się na mury i otworzyli bramę, wpuszczając resztę wojsk. Podczas tego ataku Bohemund wykorzystał taktykę rodem z Iliady Homera, gdyż wieczorem zebrano całe wojsko krzyżowców i wyruszono na wschód, udając, że idą naprzeciw odsieczy idącej miastu. W nocy zaś wrócili cichaczem pod mury, a gdy Bohemund z towarzyszami otworzył bramę, cała armia wdarła się do miasta, urządzając masakrę ludności muzułmańskiej. Życie krzyżowcom uratował cud, który się wydarzył 14 czerwca. Niekiemu Piotrowi Bartłomiejowi ukazał się święty Andrzej, który powiedział mu, że pod posadzką katedry jest zakopana włócznia świętego Maurycego. Po tym widzeniu rozpoczęto prace poszukiwawcze i odnaleziono tą relikwię.
Po 2 tygodniach poszczenia Europejczycy ustawili się pod murami miasta, gotowi do walki. Krzyżowcy, pełni wiary w zwycięstwo, rozgromili siły nieprzyjaciela. Podczas tej bitwy otrzymali pomoc od widmowych rycerzy, którymi dowodził święty Jerzy, dzięki czemu chrześcijanie wygrali bitwę. Do zwycięstwa przyczynił się także fakt, że kilku emirów postanowiło wycofać swoje oddziały, aby wrócić do walki następnego dnia, co poskutkowało ogólną paniką w armii muzułman. Krzyżowcy dopiero w styczniu 1099 roku wyruszyli w stronę Jerozolimy. Przez 7 miesięcy dowódcy kłócili się o to, kto ma wziąć w posiadanie Antiochię. Ostatecznie przypadła ona Bohemundowi. Niestety w ciągu tych miesięcy zwłoki zmarł głównodowodzący biskup Ademar, przez co inni dowódcy nie mogli dojść do zgody, dlatego tak długo tam siedzieli. Do Jerozolimy waleczni rycerze zajmowali kolejne miasta i twierdze. 7 czerwca 1099 roku krzyżowcy stojący na wzgórzu Montjoie ujrzeli Jerozolimę. Kilka godzin później stanęli pod murami Jerozolimy. Do celu wędrówki dotarło około 15 000 ludzi. Natychmiastowy atak na miasto nic nie dał, gdyż muzułmanie zdążyli wzmocnić mury i zmagazynować dużą ilość jedzenia. Do tego wszystkie zwierzęta gospodarskie zostały spędzone do miasta, a studnie wokół niego zatruto. Krzyżowcy, aby zdobyć Jerozolimę, potrzebowali machin oblężniczych, lecz w okolicy nie było drzew. Wtedy z pomocą przybyli piraci, którzy przeznaczyli swoje okręty na budowę 3 wież oblężniczych. Czternastego lipca rozpoczął się szturm na Jerozolimę, lecz został odparty. Następnego dnia rano krzyżowcy uderzyli ponownie, a wieża oblężnicza dowodzona przez Gottfrieda przerwała linię obrony na murze. Wtedy chrześcijanie mieszkający w mieście, widząc to, podnieśli bunt i otworzyli bramę Heroda, wpuszczając całą resztę armii europejskiej. Alles lebe ich, mir werde, sieht min sündig Gläubigkeit. Das leere Land wohnt euch die Erde, dem man so viel nicht. Wird geschehen, des ich ihr bat, ich bin kommen an die Stadt. Da Gott Mensch liegen brat. A następnie dokonano masakry ludności muzułmańskiej i żydowskiej.
po czym krzyżowcy udali się do Bazyliki Grobu Pańskiego, aby wypełnić swe śluby i podziękować Bogu za zwycięstwo. Po zdobyciu Jerozolimy rozpoczęto przygotowywać się do walki z idącą z Egiptu odsieczą. 12 sierpnia 1099 roku odbyła się bitwa pod Askalonem. Chrześcijanie zastosowali tam świetny fortel. Wysłano w stronę muzułman stado krów. Oni, myśląc, że to krzyżowcy, wysłali swoje najlepsze jednostki, czyli mameluków. Wystraszone stado zaczęło uciekać i po chwili dowódcy muzułmańscy stracili z oczu swoje oddziały. Wtedy chrześcijanie uderzyli na resztę armii Egiptu, rozgramiając ją. Po zdobyciu Jerozolimy ogłoszono Gottfrieda z Bouillon królem jerozolimskim. Lecz on nie przyjął tego tytułu, ale skromny obrońcy Grobu Świętego. 18 lipca 1100 roku zmarł, a królem został jego brat Baldwin, hrabia Edessy. Skutkami pierwszej krucjaty były m.in. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego, obejmującego tereny dzisiejszego Izraela, pomszczenie profanacji miejsc świętych dla chrześcijan dokonanych przez muzułmanów, śmierć wielu ludzi, niezależnie po której stronie. W Europie zginęło także dużo Żydów, gdyż jak krucjata ludowa przemierzała Europę, mordowała właśnie Żydów, aby zdzierać z nich łupy. Później, gdy ta krucjata ludowa dotarła do terenów dzisiejszej Turcji, to także uczestnicy tej krucjaty ludowej także rabowali wszystkie wioski wokół Nikei, a także splądrowali przedmieścia tego miasta. Skutkiem jest także to, że Cesarstwo Bizantyjskie straciło w tej części świata wpływy, gdyż od tej pory wpływy tam miały cywilizacje Zachodu, a także papiestwo. I tamte tereny przestały jakby podlegać patriarchatowi z Konstantynopola. Pierwsza krucjata zapoczątkowała także 200-letni okres walk między chrześcijanami a muzułmanami. Po pierwszej krucjacie następowały kolejne, a dwie ostatnie były skierowane przeciw Egiptowi. Skutkiem także jest rozwój naukowy i kulturalny Europy, gdyż z Bliskiego Wschodu przywieziono dużo ksiąg, a także przyjęto różne style, na przykład w architekturze, i wtedy taki wracający rycerz do Europy unowocześniał swój zamek o takie różne nowinki techniczne architektury. Rycerze wybierający się na krucjaty zdobywali także sławę, przez co byli jakby poważani wśród sąsiadów, lecz także przyczyną, dla której ludzie wyruszali na krucjaty,
było to, że papież obiecał odpuszczenie grzechów każdemu, kto wyruszy na taką wyprawę. Tego wielu ludzi się zgłaszało i wyruszało, aby odpuścić te grzechy, które mieli na sumieniu. Skutkiem było także odnalezienie włóczni świętego Maurycego, odnaleziono relikwię, dzięki której wygrano bitwę pod Antiochią. Uwielbiam wielkanocny czas, gdy szary zielenieje las, wesoły czas, gdy kwitnie kwiata, w lesie się odzywa ptak i las mu odpowiada. Na polach zaś namiotów rząd, proporce, co się złotem skrzą i radość mi to sprawia, kiedy rycerstwo dzierży broń i rży pod panem świetny koń. Uwielbiam, kiedy jazdy zwał po chamskich karkach leci w cwał, spod kopyt pryska taki syn, dalej ich braci gnaci w dym, to lubię i to śpiewam. Lub gdy się zamek broni sam i wióry z mostów, drzazgi z bram, a mury tłum zalewa. Do muru przeszalony szturm, na murze krew i pada mur. Uwielbiam, kiedy hardy pan na wrogie szyki leci sam, koń parska, rycerz tnie za dwóch, w drużynie dziarski rośnie duch, bo przykład to nie lada. Rycerzem się zaczyna być, gdy można rąbać, kłuć i bić, co wielką radość sprawia, a kto się boi, ten i sam jest prostak, kurz i zwykły cham. Hełm się rozrywa, oczy w słup, tarcza rozdarta, leci trup. Uwielbiam, tak to musi być. Rycerzy tłum chce prać i bić i wielką radość czują, gdy trupa wlecze ranny koń, a oni nie żałują go i jeszcze go tratują, bo lepiej zginąć zamiast żyć i podłym niewolnikiem być. Ach, mówię wam, nie znaczy nic kochać, czy jeść, czy spać, czy pić, kiedy usłyszę wich, hurra! Ze stron obydwu broń już gra, w lesie się z koni zsiada. Potem ratunku, Boże mój, we fosie grzęźnie straszny wój, gdzie z dużym mały pada. Po boju w trupach sztorcem tkwią proporce umazane krwią. Rycerze, oto zdanie me, zastawcie zamki, miasta, wsie i bijcie się, to moja rada. Walczcie, to moja rada, bijcie się, to moja rada.